Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy dla Was ciągniki Aupax i Arbos. W sumie będziemy testować aż 4 ciągniki na siłę uciągu z serii 4000. A na końcu wielkie starcie, co jest silniejsze, Aupax czy Arbos? Zaczniemy od Arbosa 4090, a skończymy na Aupaxie 4110. Który obecnie cieszy się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Zadajecie nam dużo pytań na temat tego ciągnika, więc dzisiaj zaprezentujemy Wam, czym różni się od poprzedniej generacji. Niedawno wróciliśmy z Chin, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć najnowsze osiągnięcia technologiczne i procesy produkcyjne w tamtejszych fabrykach. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć na własne oczy, jak w tej zaawansowanej fabryce powstają ciągniki i inne maszyny rolnicze. Od pierwszych etapów produkcji aż po finalny montaż. Aktualnie w budowie znajduje się imponująca fabryka ciągników dużej mocy, która będzie produkować dodatkowo 100 000 ciągników rocznie na rynek światowy i europejski od połowy 2025 roku. Już nie mogę się doczekać, kiedy przetestujemy te ogromne ciągniki, które tam widzieliśmy, jak seria 8 i 9000. Fabryka ciągników Weichai-Lovol, odpowiedzialna za produkcję renomowanych ciągników Arbos i Aupax, to miejsce, które naprawdę robi wrażenie. Fabryka o ogromnej powierzchni urzeka nie tylko swoją monumentalną skalą, ale również nowoczesną technologią i niespotykaną precyzją. Każdy etap produkcji, od koncepcji przez montaż aż po finalne testy, realizowany jest z niezwykłą precyzją. Przykładem tej precyzji są silniki, które fabryka Weichai-Lovol produkuje około 1000 sztuk dziennie. Niewielu jest na świecie producentów ciągników, którzy tak jak Arbos i Aupax mogą wyposażyć je w silniki własnej produkcji. Ciągniki Arbos i Aupax wyróżniają się wyjątkową trwałością, wysoką efektywnością, konkurencyjną ceną oraz nowoczesnym designem. Odwiedzając to miejsce trudno nie poczuć się oczarowanym. To doskonały przykład na to, jak pasja, nowoczesna technologia i wizja mogą współistnieć, tworząc maszyny, które rewolucjonizują współczesne rolnictwo. Weichai-Lovol to przyszłość tej branży. Przejdźmy teraz do testu ciągników. Do testu ciągu użyjemy belki holowniczej, która będzie zamocowana na dolnym zaczepie i ustawiona równolegle do powierzchni ziemi. Robimy to z uwagi na bezpieczeństwo, ponieważ na górnym zaczepie ciągniki mają tendencję do unoszenia przedniej części pojazdu. Ciśnienie w oponach ustawimy na 1,6 bara dla ciągników na oponach radialnych, a 1,1 bara dla ciągników na oponach diagonalnych. Opony diagonalne charakteryzują się nieco gorszą powierzchnią styku z podłożem, zwłaszcza gdy są mocno napompowane. Obniżenie ciśnienia poprawi ich właściwości przyczepności i umożliwi bardziej sprawiedliwe porównanie z oponami radialnymi. Usuniemy też wszystkie zanieczyszczenia ze stanowiska pomiarowego. Dzięki temu każda kolejna maszyna ma powtarzalne warunki. Robimy to bardzo dokładnie. W tym celu używamy szczotki drucianej i miotły, aby dokładnie usunąć resztki gumy. Manometr, którego używamy do pomiaru ciśnienia powietrza w kołach, można zakupić na naszym sklepie internetowym. Czas przedstawić dziś bardziej szczegółowo testowane ciągniki. Aupax 4110. To ewolucja ciągnika Arbos 4110. Fabryka wysłuchała informacji z rynku i wprowadziła nie tylko nowy model ciągnika, ale również całą nową markę Aupax jako rebranding. Marka Aupax ma być taką wersją Arbos na sterydach. Porównując te dwa modele, widzimy, że Aupax ma nowy silnik z większą pojemnością, większą kabinę z siedzeniem dla pasażera, plus kilka innych udogodnień. Porównajmy je teraz ze sobą. Liczba cylindrów w obu ciągnikach to 4. Pojemność skokowa to 3409 cm3 w ciągnika Arbos i 4580 cm3 w ciągniku Aupax. Moc 90, 100 i 110 koni mechanicznych w Arbosach i 110 koni mechanicznych w ciągniku Aupax. Masę testowanych ciągników, promień skrętu i prędkość maksymalną zobaczysz jako kolejne testy w dalszej części tego filmu. Ogumienie radialne naprzód we wszystkich ciągnikach to 380/70 R24 marki Armor, stan to 100%. Ogumienie radialne na tył we wszystkich ciągnikach to 520/70 R34 marki Armor, stan znowu 100%. Szerokość ciągników Arbos na oponach tylnych po zewnętrznej to 215,5 cm. W ciągniku Aupax szerokość po zewnętrznej to również 215,5 cm. Szerokość ciągników Arbos zmierzona od środków opon tylnych to 166,5 cm. W ciągniku Aupax szerokość mierzona od środków opon tylnych to również 166,5 cm. Prześwit ciągników Arbos w najniższym punkcie to 44,5 cm,
a w ciągniku Aupax wynosi to 44,3 cm. Wysokość całkowita ciągników Arbos to 293,5 cm i 301 cm z kogutem. Natomiast wysokość ciągnika Aupax to 275 cm, a kogut można ustawić w taki sposób, aby mieścił się w obrębie kabiny. Jest to bardzo istotne dla rolników, którzy chcą wjechać do niższej obory. Rozstaw osi w ciągnikach Arbos zmierzony od ich środków to 238 cm, a w ciągniku Aupax rozstaw osi to 259 cm. Ten parametr również jest na korzyść Aupaxa, bo dłuższy ciągnik to bardziej stabilny ciągnik podczas pracy. Temperatura powietrza podczas testu to 5 stopni Celsjusza. Czas przejść do testu. Na początek przetestujemy wszystkie ciągniki kategorii 2×4. Tell me who's that right? John the Revelator, who's that right? Rozpocznijmy test ciągnika Arbos 4090 2×4 na dolnym zaczepie. Zobacz, jaką moc ma ten ciągnik. Koła aż odrywają kawałki gumy z opon. Pomiar przy pierwszych dwóch pełnych obrotach koła wyniósł średnio 2,3 tony. Rozpoczniemy test ciągnika 4100 2×4 na dolnym zaczepie. Niewiarygodne, jak silny jest ten ciągnik i że nie wyrwie tego tylnego zaczepu. Pomiar przy dwóch pełnych obrotach koła wyniósł średnio 2,3 tony. Rozpocznijmy test siłociągu ciągnika Arbos 4110 2×4 na dolnym zaczepie. Jest to pokaz czystej mocy wprost przenoszony na tył ciągnika Arbos. Niesamowite. Pomiar przy dwóch pełnych obrotach koła wyniósł średnio 2,3 tony. Rozpocznijmy więc test ciągnika Aupax 2×4 na dolnym zaczepie. To jest debiut. Ciągnik Aupax po raz pierwszy na świecie testowany jest na stanowisku firmy Korbanek. Pomiar przy dwóch pełnych obrotach koła wyniósł średnio 2,35 tony. Zapiszmy zatem wszystkie te wyniki w naszej tabeli i zobaczmy, na których miejscach znajdują się te ciągniki. Aupax wykazał się nieznaczną przewagą nad pozostałymi Arbosami. Czas załączyć przedni napęd i zobaczyć, co potrafią te maszyny. Rozpocznijmy test ciągnika Arbos 4090 4×4 na dolnym zaczepie. Arbos 100-konny ma duży potencjał przy załączonym 4×4.
Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 3,7 tony. Rozpocznijmy test ciągnika Arbos 4100 4x4 na dolnej zaczepie. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 3,75 tony. Rozpocznijmy test ciągnika Arbos 4110 4x4 na dolnej zaczepie. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 3,8 tony. Nie mogłam się tego doczekać. W końcu najważniejszy test debiutującego na rynku światowym ciągnika Aupax serii 4000. Rozpocznijmy test ciągnika Aupax 4110 4x4 na dolnej zaczepie. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 4,25 tony. Zapiszmy zatem te wszystkie wyniki na naszej liście siły ciągu i zobaczmy, na których miejscach znajdują się te ciągniki. Przejdźmy teraz do tylnego tuza. Przetestujmy go w ciągniku Arbos 4110 i Aupax 4110. Ciągniki na tuzie pracują przeważnie z maszynami uprawowymi, takimi jak Mandam, pługami Gregoire Besson, maszynami pielęgnacyjnymi jak pielniki Carré lub siewnikami Sola czy Stanhey. Ile udźwigną te ciągniki? Przekonajmy się. Zacznijmy od ciągnika Arbos 4110. Będzie on reprezentantem całej serii 4000, w których tylny tuz jest taki sam. Zobaczcie, jak mocno Arbos napiął nasz dynamometr. Tuz w ciągniku Arbos 4110 według wskazań dynamometru udźwignie 4,7 tony. Teraz czas na ciągnik Aupax 4110. Spójrzcie, jak mocno pracuje całe ramię tuza i jakie wartości wskazuje na naszym dynamometrze. Ciągnik Aupax 4110 udźwignie 5 ton. Zapiszmy zatem te wyniki na naszej liście siły udźwigu tylnego tuza i zobaczymy, na którym miejscu znajdują się te ciągniki.
A ile ważą testowane dziś ciągniki z płynami i obciążnikami? I've been breathing underwater for your love. Użyjemy do tego wagi z zaprzyjaźnionej firmy Ekogóra z miejscowości Góra koło Tarnowa Podgórnego. Czas, aby Arbus 4090 wjechał na wagę. Waga, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, to 5180 kg. Następnie na wagę wjedzie Arbus 4100. Waga, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, to 5140 kg. Następnie na wagę wjedzie Arbus 4110. Waga, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, to 5160 kg. Jako ostatni na wagę wjedzie Aupax 4110. Waga, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, to 5880 kg. Zapiszmy te wyniki na naszej liście. Wow! Ten nowy Aupax waży tyle, jakby wypełnić moją garderobę. 11 760 parami butów na obcasie. A jaki promień skrętu mają te ciągniki? You look for me inside the dark. Dawid wjedzie na nasz plac i po wykonaniu koła na maksymalnym skręcie zmierzy jaką ma średnicę. Do wszystkich pomiarów promienia skrętu testowane ciągniki mają wyłączony napęd 4x4. Da to możliwość rzetelnego porównania z innymi ciągnikami, które na przykład nie mają przedniego napędu. Jako pierwszy przetestowany zostanie ciągnik Arbus 4090. Jest on reprezentantem wszystkich serii Arbus 4000, ponieważ konstrukcyjnie są one takie same. Średnica koła, jaką osiągną, wynosi 11 metrów, więc promień skrętu w tym ciągniku to 5,5 metra. Następnie przetestujemy ciągnik Aupax 4110. Średnica koła, jaką osiągną, wynosi 11,8 metra, więc promień skrętu w tym ciągniku to 5,9 metra. Zapiszmy to na naszej liście i zobaczmy, na którym miejscu znajdą się te ciągniki. Czas na test prędkości. Ciągniki rolnicze są coraz szybsze, a my również chcemy jeździć nimi coraz szybciej. Dla rolników liczy się czas, w którym mogą się przemieszczać między polami. Sprawdźmy zatem prędkość naszych maszyn, rozpoczynając od ciągnika Arbus 4090 na drodze w Tarnowie Podgórnym. Przełączmy się zatem teraz do Dawida, który przeprowadzi ten test. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Arbus 4090. Jedziemy na właściwy odcinek asfaltu i tam przetestujemy prędkość. Mamy włączony najwyższy bieg, czyli 6. Aplikacja pokazuje 39 km na godzinę. Zobaczymy, czy coś jeszcze da się tutaj uzyskać. Odcinek asfaltu jest delikatnie pod górkę. Próbujemy. Gaz do podłogi. 39 km na godzinę. Czyli można uznać, że prędkość maksymalna ciągnika Arbus 4090 to 39 km na godzinę. Wow, 39 km na godzinę. Dawid sprawdził, co potrafi ta maszyna. Czas na Arbusa 4100. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Arbus 4100. Jedziemy na właściwy odcinek asfaltu i tam przetestujemy prędkość maksymalną. Jesteśmy na właściwym odcinku asfaltu. Prędkość mamy 40 km na godzinę, 41. Zobaczymy, czy coś więcej da się uzyskać. Obroty silnika na 2500. 41 km non-stop. I chyba można uznać, że 41 km na godzinę to prędkość maksymalna ciągnika Arbus 4100. 41 km na godzinę. Świetny wynik. Teraz czas na Arbusa 4110. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Arbus 4110. Jedziemy na właściwy odcinek asfaltu i przetestujemy jego prędkość maksymalną. (37, 38, 39 km na godzinę 40.
Mamy 41 km na godzinę. Czy to będzie maksymalny wynik? Czyli można uznać, że 41 km na godzinę to maksymalna prędkość ciągnika Arbos 4110. Również 41 km na godzinę. I jako ostatni testowany będzie ciągnik Aupax 4110. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Aupax 4110. Jedziemy na nasz właściwy odcinek asfaltu, na którym jest delikatnie pod górkę i sprawdzimy, ile ta bestia pojedzie. Rozpędzamy się, mamy włączony najwyższy bieg, czyli 6. Obroty silnika na około 2450. I aplikacja pokazuje 41 km na godzinę. Czy coś więcej da się uzyskać? Zaraz to sprawdzimy. 41 km na godzinę. I chyba to jest maksymalna prędkość ciągnika Aupax 4110. Co za prędkość? 41 km na godzinę. Zapiszmy zatem te wyniki na naszej liście. Warto przypomnieć, że na ciągniki Aupax oraz Arbos obowiązuje 7-letnia gwarancja. A teraz to, co lubię najbardziej, czyli przeciąganie liny. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. Sprawdźmy, czy nasze wyniki z dynamometru się potwierdzą. Najpierw skonfrontujemy ze sobą ciągniki Arbos 4100 i 4090. Zwycięzca tej konfrontacji będzie przeciągał się z Aupaxem 4110. Zacznijmy zatem pojedynek na przeciąganie liny. Sprawdźmy, który wygra, gdy załączymy tylko tylną oś. Nasz kierownik działu części zamiennych będzie startował ten pojedynek. Artur, do dzieła! Imponujące, jaka siła wytwarza się między ciągnikami podczas tego testu. Widać, że wyniki z dynamometru się potwierdziły. Czas załączyć 4x4. And we're down we go, 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 we're down. Artur, startuj nasze maszyny. Jestem pod wrażeniem, jak te ciągniki wgryzają się w kostkę drukową. Kolejny raz Arbos 4110 wykazał się przewagą zgodnie z oczekiwaniami z pomiaru z dynamometru. Ok, więc wiemy, który z Arbosów serii 4000 jest najsilniejszy. No to czas na konfrontację z Aupaxem 4110. Artur, do dzieła, startuj maszyny bez załączonego przedniego napędu. O kurczę, pierwszy na świecie Aupax zdominował Arbosa. Tego się spodziewałam, ale chciałam to zobaczyć na własne oczy. Ale najbardziej czekałam na ten test, czyli przeciąganie liny z załączonym 4x4. Okay. Zgodnie z wynikami z dynamometru, Aupax to nowy król w kategorii 4x4 wśród naszych ciągników. Widać, że inżynierowie w Chinach wykonali kawał dobrej roboty. Jeśli podobały Ci się nasze testy, to zostaw komentarz pod filmem i napisz, które ciągniki chcesz, abym teraz przetestowała. A jeśli masz jakieś pytania, to zadzwoń pod numer 513 600 630.